Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu. Krok po kroku zabieram was ze sobą, aby droga była mniej uciążliwa. W ramach wolnej woli każdy wybiera, czy iść dalej ze mną, czy iść dalej samemu. Człowiek mówi, jestem na podobieństwo Chrystusa, a to, czy może być prawdą? Na moje podobieństwo byłby pokorny, cichy, ten, który ma szczere serce, ten, który się nie wywyższa, ten, który nadstawia drugi policzek, ten, który umie czekać i słuchać, ten, który mówi mi tak, i wciąż walczy, by trwać w mojej woli. Umiłowani. Nie zapominajcie o pokorze, to odznaka dla moich dzieci, to wyróżnienie tych, którzy mnie kochają w duchu i w prawdzie. Pokorny, który przyjmuje moje błogosławieństwa i moją pomoc, oczarowuje mnie i wzywa mnie, nie wypowiadając ani jednego słowa. Zbuntowany ginie przez swoją własną arogancję. Kto z was chce być ostatni? Nie zapominajcie, że kto służy swoim braciom, będzie wielki wśród ludzi, a kto się przechwala, będzie poniżony nie raz, lecz 1000 razy. Kto jest rządzony przez arogancję, doprowadzi go do własnej zguby. Zarozumiały, który wykorzystuje jakąś władzę nad swoimi braćmi, osobiście wywyższa siebie. Te stworzenia lekceważą mnie, a same ogłaszają się niezastąpionymi. Ach, nie zapominajcie, że przychodzę z mocą i sprawiedliwością, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, lecz ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Dzieci, ludzkość porusza się nadęta ego, w swojej nierozsądnej inteligencji pełnej nieładu, cierpiąc w swoim wysiłku, aby wiedzieć to, czego nie wie, mając przed sobą arogancję, która kontroluje rozumowanie i jest w stanie unieważnić prawdziwą inteligencję. Arogancja zaszczepia błędne pojęcie wolności, strącając ludzkość w przepaść. Mój umiłowany ludu. Człowiek, który wzrasta w swojej własnej wolności, oddzielając się od wszystkiego, co sugeruje mu pozostanie w jakimś porządku i skupiając się na sobie, jest ofiarą własnego nieszczęścia. Wolność jest drogą, ścieżką i jednością, a nie niezależnością. Wolność to miłość, a nie podział. Wolność to posłuszeństwo, a nie zatwardziałość serca. Kto żyje rozkoszując się swoim rozumowaniem, żyje w jego nędzy, gdyż prawdziwa wolność to wielkość, a nie ten jest, kto nadyma się we własnym ego. Kto się ode mnie odłącza, żyje w ciągłym niebezpieczeństwie, zapatrzony w siebie, kochający siebie bardziej niż mnie. Kto odłącza się ode mnie, jest łocią dryfującą po morzu swego ludzkiego ja, pragnącą uznania, opieki i ludzkich hołdów, i żyje w nadmiernej miłości do siebie samego, zaciemniając sumienie, by nie widzieć własnej próżnej chwały. Arogant łatwo zapomina o moich prawach, w swej słabej strukturze psychicznej szybko oddziela się ode mnie, unieważniając mnie ze swego życia. W rezultacie zmiany tego pokolenia strącone będą w przepaść przez największe błędy, w jakie popadł człowiek. Umiłowane dzieci. Rozpoznajcie arogancję. Przynosi ona arogancję wyniesioną do świata i jego schematów, pokonując was, czyniąc was zarozumiałymi, nie biorąc pod uwagę rozumowania, lecz tylko własną i głupią mądrość i zagrażając jedności moich dzieci, gdziekolwiek się znajdują. Dzieci, rozpoznajcie zarozumiałość, w tej chwili jest ona bardziej obecna u ludzi niż w jakiejkolwiek innej chwili. Zarozumiałość prześladuje moje dzieci wszędzie, przebierając się, aby nie zostać rozpoznanym, uciskając ducha mojego, aby utrzymać je w łańcuchu, aby nie przebaczyły i narzucając się jako mistrz prawdy,
utrzymując swoje koncepcje jako unikalne. Dzieci, zarozumiałość istnieje u większości moich dzieci, choć tylko nieliczne rozpoznają ją, aby móc się poprawić. Zarozumiałość kieruje ból na innych. Zarozumiały nieustannie krzywdzi swoich braci, wyłącznie dla zaspokojenia swoich ambicji. Zarozumiałość, dzieci, jest duchową chorobą, ma kontrolę nad ludzkim stworzeniem, władzę, aby utrzymać go w jego ego, i z dala od mojej miłości, aż osiągnie swój cel, poprowadzić moje dzieci daleko ode mnie w przepaść. Mój umiłowany ludu, zbadajcie siebie samych w duchu wielkodusznym, na wszelki wypadek, gdybym przyszedł i nie rozpoznał was za to, że zbuntowaliście się przeciwko mnie i przeciwko waszym braciom. Prawo jest jedno, a poza nim grzech jest w nadmiarze, i obraza przeciwko mnie jest nieustanna. Brak miłości rani mnie, i moi oddalają się ode mnie. Z powodu zarozumiałości człowieka giną niewinni, bunt znajduje poparcie, prześladowania się wzmacniają, konflikty narastają, możni usprawiedliwiają swoje błędy, ciemiężyciele są zadowoleni, a człowiek niszczy siebie z powodu swojej zarozumiałości. Mój umiłowany ludu, wpatrujcie się we mnie, żyjcie w mojej woli, nie trudźcie się przyziemnością. Potęga człowieka upadnie pod wpływem jego własnego bałwochwalstwa. Sprzymierzeńcy zdradzą się nawzajem pośród wielkiego zamętu. Moje dzieci żyją w nieładzie, widząc z daleka cierpienia swoich braci. Nie lekceważcie moich wezwań, mój Kościół będzie cierpiał w jednej chwili. Nie traćcie wiary w moją opiekę. Moja miłość daje się, i objawia się, i będzie się objawiać wobec mojego ludu. Moja pomoc przyjdzie do moich wiernych, prowadząc moje dzieci i demaskując złego ciemiężyciela i jego macki. Módlcie się, moje dzieci, za Rosję. Razem ze swoimi sojusznikami będzie zadawać ból. Módlcie się, moje dzieci, za Chile. Będzie ono cierpiało, gdy ziemia zadrży. Módlcie się, moje dzieci, za Włochy, będą ofiarą terroryzmu i natura sprawi, że będą cierpieć. Umiłowani, ziemia drży. Woda, która jest błogosławieństwem dla człowieka, sprawi, że będzie on cierpiał. Zbadajcie się sami, zanim sumienie was zbada. Mój umiłowany narodzie, wspieram cię, trwam nieustannie przy moim ludzie. Kocham was, Jezus.